Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku Kundel Podcastu. Dziś porozmawiamy o czymś mokrym, serdecznym i zaskakująco wieloznacznym. O psim lizaniu. Bo kto z nas nie doświadczył tego rozczulającego momentu, kiedy pies podchodzi, patrzy tymi swoimi oczami pełnymi miłości i zaczyna lizać nam rękę, nos, a czasem nawet ucho. Ale czy to zawsze znak czułości? Czy może kryje się za tym coś więcej? Zanurzymy się dziś w psie języki, w zachowania, emocje i odruchy. Dlaczego psy liżą ludzi? Dlaczego liżą siebie nawzajem? A może dlaczego czasem liżą podłogę, dywan albo własny ogon? Usiądźcie wygodnie, weźcie psiaka na kolana albo chociaż pod pachę i posłuchajcie. Będzie ciekawie, trochę śmiesznie i bardzo psiowo. Kiedy przyglądamy się psom w grupie, czy to wilkom w naturze, czy domowym czworonogom w azylu czy hoteliku, można dostrzec, że lizanie to nie tylko odruch, ale cały język. Język pokory, szacunku i przynależności. W stadzie dzikich psów czy wilków lizanie pyska to jeden z podstawowych sposobów komunikacji. Młode osobniki liżą pyski starszym, żeby okazać uległość albo poprosić o jedzenie, zupełnie jakby mówiły: hej, pamiętasz, że jeszcze nie umiem polować? Podziel się tym, co masz. To zachowanie wciąż tkwi w naszych domowych psiakach. Choć nie proszą nas o zwrócenie mięsa z obiadu, to czasem liżą nas po twarzy czy dłoniach w podobnym geście, jako wyraz podziwu, przywiązania, ale też pytania, czy wszystko jest w porządku między nami. To także sposób na budowanie więzi, coś w rodzaju psiego uścisku dłoni lub przytulenia. Lizanie ma w sobie coś z rytuału, jest spokojne, powtarzalne, łagodne. Czasem pies liże innego psa, żeby go uspokoić albo wesprzeć w stresie. Lizanie działa kojąco i przynosi ulgę, dokładnie tak samo jak u ludzi uścisk ramienia czy ciepłe słowo. Niektóre psy zachowują się tak, jakby chciały wylizać nas do czysta, i dosłownie, i emocjonalnie. Może właśnie dlatego po trudnym dniu ich języki są takie pocieszające. A teraz coś o tym, co pies wynosi z relacji z matką. Zanim twój pies trafił do twojego domu, zanim pokochał twój zapach i twój głos, był ktoś jeszcze, kto dla niego znaczył wszystko, jego mama. I właśnie od niej bardzo często zaczyna się cała historia lizania. Matka liże swoje szczenięta od pierwszych chwil po porodzie, po to, by je oczyścić, ogrzać, pobudzić krążenie i okazać troskę. Ten rytuał to coś więcej niż tylko zabieg higieniczny. To pierwsze doświadczenie bezpieczeństwa, bliskości i miłości. Szczeniaki bardzo szybko uczą się, że lizanie to czułość i spokój. I choć z czasem dorastają, idą w świat, trafiają do nowych domów, to ten wzorzec zostaje z nimi na zawsze. Dlatego właśnie wielu behawiorystów mówi o tak zwanym lizaniu w spadku, czyli zachowaniu, które pies dziedziczy po własnej mamie. Pies liże, bo sam był lizanym malcem, bo zapamiętał, że tak właśnie okazuje się opiekę i że ten, kogo się liże, jest swój. Więc gdy twój dorosły pies liże ci dłoń, to nie tylko mówi „lubię cię”, on też trochę wraca do dzieciństwa, do tej pierwszej miłości, ciepła, matczynego języka. I teraz to ciepło oddaje tobie. A skoro już o czułości mowa, bo przecież lizanie to nie tylko wspomnienie mamy, to też coś, co pies robi tu i teraz, z własnej woli, z miłości, z przywiązania. Po prostu z serca. Lizanie z miłości i przywiązania, niektórzy mówią: mój pies mnie całuje. I choć technicznie rzecz biorąc to nie to samo, to emocjonalnie jak najbardziej tak. Lizanie jest dla psa jednym ze sposobów okazywania uczuć. Czasem delikatnym muśnięciem po ręce, czasem dłuższym myciem całej twarzy, każdy pies ma swój styl, jak człowiek. Ale intencja zazwyczaj jest ta sama. Jesteś mój, kocham cię, jesteś dla mnie ważny.
Z badań wiemy, że podczas kontaktu fizycznego z opiekunem, także przez lizanie, u psa wydziela się oksytocyna, ten sam hormon, który wiąże matkę z dzieckiem. U ludzi nazywany bywa hormonem miłości albo hormonem przytulania. I działa w obie strony, bo my też często wtedy się rozczulamy, głaszczemy, przytulamy. Powstaje emocjonalna pętla, która wzmacnia więź. Pies może lizać cię, kiedy wracasz do domu po długim dniu, bo się stęsknił. Może lizać cię, gdy jesteś smutna, bo wyczuwa twój nastrój i chce ci dodać otuchy. Może też lizać bez konkretnego powodu, tak po prostu, bo jesteś jego człowiekiem. A pies, który kocha, lubi być blisko. Fizycznie, zmysłowo, prawdziwie. Więc kiedy następnym razem poczujesz na dłoni ciepły, mokry język, zamiast mówić fuj, pies mnie polizał, może warto odpowiedzieć dziękuję, bo to przecież takie psie kocham. Ale lizanie nie zawsze musi być tylko wyrazem miłości. Czasem to czuły list wysłany z wnętrza psiego serca do samego siebie. Bo są też takie momenty, kiedy pies liże nie po to, by coś dać, ale by coś sobie zabrać, zaburzyć napięcie, uspokoić myśli, ułożyć emocje jak niesforne klocki. To właśnie wtedy lizanie staje się mechanizmem samouspokajania. Gdy pies czuje stres, niepokój, zmianę w otoczeniu, może zacząć lizać łapy, powietrze albo nas. Nie jako akt miłości, ale jako sposób na odzyskanie równowagi. I często nieświadomie dokładamy do tego cegiełkę. Przytulimy, pogłaszczemy, powiemy już dobrze. I pies uczy się, aha, to działa. Takie lizanie może być więc też próbą ukojenia nas, ludzi. Kiedy nasz pies widzi, że jesteśmy smutni, zdenerwowani albo przygaszeni, zaczyna nas lizać, bo chce nas wyciszyć. Jakby mówił, jestem tutaj, oddychaj, wszystko będzie dobrze. I to wciąż jest miłość, tylko w nieco innym, terapeutycznym wydaniu. Ale lizanie nie kończy się na emocjach. Czasem to też komunikat, mały gest o wielkiej treści. Bo przecież nasi czworonożni przyjaciele nie wysyłają maili, ani nie zostawiają karteczek na lodówce. Zamiast tego używają języka, dosłownie i w przenośni. I właśnie wtedy lizanie staje się formą prośby. Delikatnym stuknięciem do naszych drzwi uwagi. Hej, jestem tu, zauważ mnie. Może się pobawimy. A może masz tam w kieszeni coś pysznego? Psy to wspaniali obserwatorzy. Szybko uczą się, że liźnięcie w dłoń, w twarz, w łokieć często skutkuje reakcją, a reakcja to nagroda. Dlatego lizanie może być ich sposobem na uzyskanie naszej uwagi, czułości lub smakowitego kąska. Nie trzeba tu wielkich analiz. Czasem lizanie mówi po prostu proszę. I trudno się na taką prośbę nie uśmiechnąć. I jak to z psami bywa, za tą prostą czynnością kryje się jeszcze jeden rozdział, niemal medyczny, bo przecież każdy opiekun zna ten widok. Pies uparcie liże sobie łapę, zadrapanie albo twoją rankę. I tutaj wkraczamy w temat stary jak świat, lizanie ran. Zarówno tych psich, jak i ludzkich. Dlaczego to robią? Czy to instynkt? A może coś więcej? Otóż psia ślina zawiera pewne enzymy, które rzeczywiście mają działanie bakteriobójcze. To właśnie dlatego w naturze zwierzęta instynktownie liżą rany, by wspomóc ich gojenie. To taki naturalny środek antyseptyczny, który z pokolenia na pokolenie działa. Ale uwaga! Zbyt częste lub obsesyjne lizanie może przynieść odwrotny efekt. Zamiast leczenia pojawia się podrażnienie, a nawet ryzyko infekcji. I choć intencje są dobre, czasem trzeba zainterweniować, by uchronić psa przed samookaleczeniem. A jeśli twój pies liże twoją rankę? Cóż, to może być mieszanina troski, zapachu krwi, znajomego smaku i odrobiny tej pradawnej psiej intuicji, która każe im być naszym opatrunkiem. Tylko pamiętaj, choć serce mówi, och, jakie to słodkie, lekarze raczej odradzają psie języki jako metodę leczenia ludzi. Ale emocjonalnie? Ten gest znaczy troszczę się o ciebie. I to też jest forma uzdrawiania. Już o tym wspomniałem, ale nie każde lizanie jest niewinne. Bo czasem za tym ruchem języka kryje się coś dużo głębszego,
coś, co wymaga naszej uwagi. Przechodzimy zatem do trudniejszego tematu – nadmierne lizanie. Jeśli pies liże się obsesyjnie, tę samą łapę, bok ciała, ogon, powietrze, a nawet meble, to może być sygnał, że coś jest nie tak. I nie chodzi tu tylko o nudę. W wielu przypadkach nadmierne lizanie to sposób radzenia sobie ze stresem. Pies nie ma pod ręką tabletek uspokajających ani dziennika, w którym może wylać swoje emocje, więc liże. To może być jego strategia na lęk separacyjny, frustrację, brak stymulacji. Takie zachowanie przynosi mu chwilową ulgę, trochę jak u ludzi obgryzanie paznokci. Ale czasami powód jest czysto fizyczny. Uczulenie, swędzenie, ból, problem neurologiczny, a nawet zmiany hormonalne mogą sprawić, że pies zaczyna nadmiernie interesować się konkretnym miejscem na swoim ciele. Wtedy lizanie staje się objawem, nie nawykiem, lecz sygnałem alarmowym. W skrajnych przypadkach mówimy o psim odpowiedniku OCD, czyli zaburzeniach kompulsywnych. To nie tylko męczące dla psa, ale też niebezpieczne, bo może prowadzić do ran, infekcji i pogorszenia samopoczucia. Dlatego jeśli widzisz, że twój pies nie potrafi przestać, warto udać się do weterynarza lub behawiorysty, bo lizanie może mówić więcej, niż nam się wydaje. A skoro już jesteśmy przy trudniejszych tematach, na koniec warto zadać sobie pytanie, kiedy lizanie zaczyna być kłopotliwe i co wtedy? Bo choć większość psich języków działa jak czuły barometr emocji i relacji, to bywają sytuacje, kiedy to zachowanie zaczyna nas martwić albo po prostu przeszkadzać. Nie każdy opiekun lubi, gdy pies nieustannie liże dłonie, twarz czy gości. Czasem lizanie staje się wręcz natrętne i trudno z nim sobie poradzić. Wtedy warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie kilka pytań. Czy mój pies robi to, bo czegoś mu brakuje? Czy to potrzeba bliskości, uwagi, bezpieczeństwa? A może to już nawyk, który warto przekierować na coś bardziej zdrowego? Jeśli lizanie wywołuje stres u domowników, jeśli pojawia się w nadmiarze warto lub zwrócić zaczyna uwagę, dotyczyć to własnego język ciała twojego psa, obsesyjny, bo to psy dobry mówią moment, by tylko nie poprosić o słowami, pomoc a specjalisty. gestami. Spojrzeniem Czasem wystarczy urokna drobna zmiana uszu rutyny, czy ogona. więcej spacerów, Często dają nam zabawy znaki, węchowe, że coś mniej je stresu, stresuje, nudzi, a czasem cieszy albo konsultacja przeraża, z behawiorystą tylko czy my tego nie lekarzem zauważamy. weterynarii. Ziewanie, Bo pies nie powie ci oblizywanie wprost, nosa, że coś odwracanie jest nie głowy, tak, uszy ale położone może to po sobie, wyszeptać językiem, napięty grzbiet, dosłownie to i w wszystko są przenośni. sygnały. I to nie już pojawiają wszystko się na bez dziś, powodu. kochani słuchacze. Jeśli nauczysz się je Dziękujemy wam za rozpoznawać kolejne i wspólne odpowiednio chwile w reagować, podcaście. pies poczuje Mamy się nadzieję, zrozumiany, że dzisiejszy A temat przecież dał o wam to do właśnie myślenia chodzi. i O pomoże lepiej wzajemne zrozumieć zrozumienie te i wszystkie zaufanie, czułe, które które nie nie potrzebuje potrzebuje słów. słów, które dostajemy Kolejna od naszych sprawa to kudłatych powitanie. przyjaciół. Kiedy wracasz Jeśli do macie domu, pytania, dla twojego psa to refleksje, nie jest albo zwykły chcielibyście moment, to podzielić prawdziwe się swoimi święto. historiami, Powitanie to napiszcie w rytuał, komentarzach, który wzmacnia więź Na każdy z i nich daje mu odpowiem poczucie, z przyjemnością. że wszystko wróciło na A swoje my miejsce. słyszymy się już niedługo Dlatego nie w kolejnym wchodź od razu w odcinku. wir spraw. Trzymajcie Nie się zerkaj ciepło w telefon i uważajcie nie na mijaj psie go języki. obojętnie. Uśmiechnij się, przyklęknij, pogłaszcz, powiedz coś ciepłego. Czasem wystarczy kilka sekund uwagi, żeby pies poczuł się kochany i bezpieczny. Dla niego to moment, który nadaje sens całemu dniu, więc niech będzie szczery, czuły i tylko wasz. A teraz troszkę o masażu. Tak, dobrze słyszycie. Masaż może być czymś znacznie więcej niż tylko chwilą relaksu. Dla starszego psa to często ukojenie bólu, wsparcie dla stawów, poprawa krążenia i ogólne poczucie komfortu. Ale nie trzeba być specjalistą, żeby to zrobić dobrze. Wystarczy ciepła dłoń, spokojny dotyk i pełna obecność. Powolne ruchy wzdłuż kręgosłupa, delikatne uciskanie barków, lekkie głaskanie łopatek. Wszystko to mówi psu: jestem tu z tobą i dla ciebie. Daj mu ten moment. Poczuje nie tylko ulgę w ciele, ale i bezpieczeństwo w sercu. To ważne, by pamiętać też, że psy, tak jak ludzie, mają swoje granice. Nie każdy lubi być dotykany w każdej chwili. Nie każdy czuje się komfortowo, gdy ktoś go nagle podnosi czy głaszcze po głowie. Czasem nawet najłagodniejszy pies może poczuć się zaskoczony albo przytłoczony, jeśli naruszymy jego przestrzeń. Szacunek do tych granic to klucz do zaufania. Obserwuj, czy się nie cofa, nie odwraca głowy, nie ziewa.
to wszystko znaki, że coś jest nie tak. Jeśli dasz mu przestrzeń i wolność wyboru, to on sam zadecyduje, kiedy podejść. A gdy to zrobi, będzie to gest pełen zaufania i miłości, której nie da się wymusić. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.